Cześć, to jest właśnie ten moment. Jesteśmy tu wszyscy dla perfum i dziś w końcu będą perfumy. W poprzednich częściach chciałem Was jak najlepiej wprowadzić w świat bursztynu, zwłaszcza tego naturalnego, bo to on jest gwiazdą nadchodzącej serii perfum. A dziś mogę się Wam wreszcie pochwalić, co udało mi się z tych bursztynów wyczarować. Stworzyłem 3 zapachy, każdy z nich ma swój własny, unikalny składnik bursztynowy. Dziś opowiem Wam o pierwszym, najbardziej odjechanym z nich. Mare Goticum, czyli Morze Gockie, bo tak niegdyś właśnie nazywano nasze Bałtyckie Morze. A z czym w końcu kojarzy nam się bursztyn, jeśli nie z naszym Bałtykiem? Pomyślałem więc, że to jest super inspiracja do stworzenia pierwszych perfum w tej serii. Na początek opowiem Wam może pokrótce, jaki miałem na nie pomysł, a potem przejdziemy sobie do wąchania, ok? Więc, kiedy zacząłem robić research do tej serii bursztynowej, natknąłem się na taką informację, że swego czasu panowała swoista gorączka złota, chociaż bardziej pewnie pasowałoby określenie gorączka bursztynu, ponieważ nie czekałem sobie, aż ten bursztyn zostanie wyrzucony na brzeg morza, tylko schodzono bezpośrednio w głębiny, żeby wydrzeć go prosto z morskich objęć. Nurkowie odziani w te takie swoje tradycyjne skafandry schodzili na dno Zatoki Gdańskiej i tam właśnie bezpośrednio z dna wydobywali ten bursztyn. Pomyślałem sobie, kurczę, to jest super motyw, który można by odwzorować przy użyciu tego naszego oleju bursztynowego. Kto nie pamięta, przypominam, to jest ten najbardziej tradycyjny składnik, który udało nam się uzyskać z bursztynu, ale też najbardziej specyficzny z nich. Ja go dodatkowo oczyszczam, dzięki czemu on nabiera takiej świeżej zieloności, trochę mogącej kojarzyć się z zapachem morskiej bryzy, ale też jednocześnie ma mnóstwo aspektów industrialnych, takich kojarzących się z jakimiś smarami albo ropą. Idealny, żeby odwzorować wizję tego naszego nurka, który schodzi sobie w głębiny po ten bursztyn, żeby wydobyć go, wyrwać z objęć wzburzonego morza. Jest odziany w ten swój taki tradycyjny kombinezon, ma ten ciężki metalowy hełm nurkowy. Gdzieś tam z góry ze statku podają mu powietrze. Na tym statku pewnie pracują jakieś maszyny, unosi się zapach tych wszystkich smarów, ropy, mazmutu. Gdzieś tam on pewnie dociera do tego nurka razem z powietrzem. To jest jeden element. Drugi, który chciałem w tych perfumach odwzorować, to jest zapach morza. Natomiast nie tak jak kojarzycie zwykle z perfum morskich, gdzie to morze jest takie, wiecie, radosne, pogodne, bryza gdzieś lekko smyra nam policzki. Nie, chciałem, żeby to był zapach wzburzonego, niebezpiecznego Bałtyku podczas sztormu. W jaki sposób to osiągnąłem? Oprócz naszego oleju bursztynowego, który już sam w sobie ma trochę taki charakter, posłużyłem się absolutem z wodorostów. Połączyłem go z liściem fiołka, żeby w otwarciu zapachu pojawiła się taka wilgotna, zielona mokrość, która przechodzi potem w zapach takiego właśnie morskiego powietrza, takiego jakbyście stanęli sobie na brzegu podczas pochmurnej, mocno wiecznej pogody, kiedy wzburzone fale z tymi pióropuszami piany rozbijają się z całym impetem o brzeg. Trochę dodałem też tutaj nut soli morskiej. Jest odrobina paczuli. Bliżej bazy chciałem zaś, żeby ten zapach był bardziej głębinowy. Posłużyłem się nutami takiego morskiego drewna, trochę jak jakiś pniak, który morze po sztormie wyrzuciło na brzeg. Są też nuty mineralne, które oddają zapach takich skał, które gdzieś osiadają na dnie tego morza. Są takie mokre, zimne, szorstkie. Ok, słuchajcie, to znacie już mniej więcej koncepcję, znacie już też nuty, to teraz sobie powąchajmy. Jest on super wyrazisty, ale też słuchajcie, super świeży, super przestrzenny. Gwarantuję Wam, że takiej interpretacji morza jeszcze w perfumach nie czuliście. Na początku rzeczywiście czuć tą zieloność od liścia fiołka i wodorostów, bo ten zapach jest taki gloniasty, taki mokro-zielony, nieco słodki, czuć trochę tych aspektów benzyny. Natomiast to trwa przez pierwszą chwilę, ponieważ potem coraz bardziej przebija się i dominuje zapach szybko ten olej bursztynowy i wtedy ten zapach nabiera właśnie tej morskiej, takiej świeżej przestrzenności, tego naozonowanego powietrza podczas burzy czy tuż przed burzą. No i są przede wszystkim te nuty industrialne, te wszystkie smary, jest ta ropa okrętowa, ten mazmut i
ten zapach w sercu właśnie dominuje i robi się taki mocno wytrawny, odrobinę wręcz gorzki. Raczej jest to zapach dla takich fanów bardziej artystycznej, specyficznej niszy. Myślę, że oni właśnie docenią ten cały ciężar i tą specyfikę tego zapachu, bo jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo nietypowy. Rzeczywiście wąchając go czujemy się trochę jakbyśmy schodzili z tym zapachem pod wodę, ponieważ tak jak z każdym metrem wzrasta ciśnienie i ten kombinezon nurkowy obkurcza się wokół nas, wokół naszego ciała, ten zapach przechodzi z takiej mocnej świeżości, z mocnej przestrzenności w coś takiego gęstego, mrocznego, takiego gęstego. Ok, słuchajcie, ale teraz zróbmy sobie małą przerwę. Wrócimy za kilka godzin, ponieważ chcę opowiedzieć Wam, jak się zmienia ten zapach i jak on pachnie w bazie. Widzimy się za chwilę. Ok, jestem z powrotem. Minęły 4 godziny, więc jesteśmy już w bazie naszych perfum. I co my tu teraz mamy? Dalej ten zapach jest, słuchajcie, wyraźnie morski, natomiast w zupełnie inny sposób niż na początku, ponieważ odeszły nam wszystkie te nuty zielone, nie mamy już tego liścia fiołka, nie mamy już tych glonów, a zamiast tego pojawiła się właśnie taka głębinowa gęstość. Zapach stał się bardzo mroczny, bardzo chłodny. Odeszło też większość aspektów industrialnych z tego naszego oleju bursztynowego, a zamiast tego mamy tu teraz właśnie nuty tych naszych wilgotnych podmorskich skał. Mamy to wilgotne, zmurszałe drewno. Zrobił się ten zapach wręcz trochę taki myszysty. I teraz dopiero też jest wyczuwalna nuta soli. To trochę takie uczucie, jakbyśmy już wyszli właśnie z tym bursztynem na pokład statku i powąchali ten nasz kombinezon, na którym osadziły się bryłki soli. Dalej jest paradoksalnie wyczuwalna tu taka morska, taka powietrzna świeżość, ten ozon i to jest właśnie bardzo ciekawe, że nawet po tylu godzinach dalej jest tutaj wyczuwalny ten świeży aspekt. Dzięki temu też ta kompozycja jest bardziej wielowymiarowa, bardziej głęboka. I przede wszystkim czuć tu też dalej dominującą wytrawność i to jest właśnie to, co wyróżnia te perfumy i odróżnia je od tego, co zwykle przyjęło się odbierać jako bursztyn w perfumach, ponieważ nie ma tu w ogóle słodyczy. Jest za to nasz naturalny bałtycki bursztyn i słuchajcie, popatrzcie, jest on kompletnym przeciwieństwem tych perfum bursztynowych, które dotąd mamy na rynku. Jest to jednocześnie też na pewno zapach bardzo mroczny. Nie ma tu może jakiejś specjalnie gęstości, nie jest on dymny ani jakiś mocno zwierzęcy, ale przez te swoje wszystkie industrialne nuty, przez tą swoją szorstką, mroczną zieloność, myślę, że nie jest to zapach dla każdego. Raczej będzie to kompozycja dla fanów tej takiej bardziej artystycznej niszy, którzy dalej poszukują jakichś nowych, niecodziennych efektów w perfumach. Popatrzcie sobie tylko na koniec jeszcze proszę na sam flakon z bliska. Zadbałem też o to, żeby nie tylko zapach, ale i otoczka była rzemieślnicza. Korki zostały wykonane z ceramiki przez Sabina ze Structura Lab. Na etykiecie mamy naszego nurka, który trzyma ten bursztyn. Na każdej takiej etykiecie będzie właśnie oczko z bursztynu bałtyckiego. Etykiety wykonała pracownia Mutant Letterpress z Wrocławia. Na ich Instagramie i Facebooku znajdziecie rolki, na których pokazują, na jakich super zabytkowych maszynach tworzą te etykiety. I od tej edycji też będę oznaczał edycję każdych perfum, żeby już nie było wątpliwości, który macie badge. I też ręcznie numerował każdy flakonik. W tej edycji, słuchajcie, powstanie po 100 flakonów każdego zapachu. One będą liczyły 50 ml. Będą też oprócz tego sample i discovery sety. Natomiast o nich i o tym, jak w ogóle będzie przebiegać premiera, opowiem trochę więcej w kolejnym odcinku, kiedy przedstawię Wam też kolejne perfumy z tej serii. Jeśli zaś ktoś z Was jest już przekonany, że musi mieć te perfumy u siebie w kolekcji, dajcie mi proszę znać w komentarzach albo napiszcie prywatną wiadomość. Wpiszę Was na listę rezerwacyjną i dam znać, kiedy perfumy już będą gotowe. Dzięki wielkie, że jesteście i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!